Palicz był najbardziej sprytną i najbardziej przebiegłą kreaturą, jaką zdarzyło mi się poznać w czasie mojej długoletniej i różnorodnej służby w rozmaitych obozach koncentracyjnych. Dosłownie szedł po trupach, aby zaspokoić rządzą władzy. Napisał po wojnie przełożony Gerarda Palicza, komendant obozu Auschwitz Rudolf Höss. Jaką historię skrywa postać człowieka, który z jednej strony zamordował tysiące osób, a z drugiej wdawał się w romanse z Żydówkami oraz wysyłał błagalne grypsy do polskich więźniów? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem i sponsorem dzisiejszego odcinka jest pan Piotr Masiulaniec. Jak zapamiętał Eugeniusz Cyba, czyli jeden z pierwszych więźniów obozu Auschwitz, Raportführer Palicz zawodowo rozstrzeliwał więźniów i były pogłoski, że mu płacono 5 marek od każdej zastrzelonej ofiary. Palicz miał specjalny sportowy karabinek z tłumikiem, przy czym miał system strzelania ofiarom w tył głowy. Muszę nadmienić, że Palicz był postrachem całego obozu i znęcał się nad więźniami, bijąc ich i kopiąc. Sam, za złe zameldowanie się, zostałem przez niego pobity i skopany. Z okrucieństwem SS-mana, cytowany przed chwilą Polak, mógł się zetknąć w zasadzie od początku swojego pobytu w obozie. Gerard Palicz był bowiem jednym z pierwszych funkcjonariuszy oddelegowanych do służby w tym tragicznym miejscu. Relacji na temat Palicza zachowało się bardzo dużo. Niemalże z każdej wyłania się obraz sadystycznego hitlerowca, ale nie brakuje również takich świadectw, które opisują go jako wrażliwego melomana i kochającą głowę rodziny. Wszystko to powoduje, że napisanie jednoznacznej charakterystyki tego młodego człowieka stanowi niezwykle trudne zadanie. W ruch narodowo-socjalistyczny Palicz zaangażował się bardzo szybko. Ten urodzony w 1913 roku młodzieniec, już w wieku 20 lat, przyłączył się do NSDAP, a chwilę później dołączył do aryjskiej elity Heinricha Himmlera, czyli formacji SS. Jego kariera w służbie zbrodniczej ideologii prowadziła przez kilka obozów koncentracyjnych. Począwszy od Oranienburga, w którym zaczął pracę w 1934 roku, przez obozy Lichtenburg, Buchenwald oraz Sachsenhausen, gdzie w 1936 roku mianowano go Blockführerem. Gorliwość w wykonywaniu obowiązków, które polegały przede wszystkim na brutalnym egzekwowaniu posłuszeństwa, wzbudziły uznanie przełożonych, a sam Palicz został awansowany na Raportführera. Nowa funkcja nakazywała mu z jednej strony nadzorowanie stanu liczbowego więźniów podczas apelów, ale również kontrolę nad Blockführerami oraz wykonywanie zarządzonych przez komendanta kar. Z tego ostatniego obowiązku Palicz wywiązywał się szczególnie chętnie. W 1940 roku zapadła decyzja o przeniesieniu Palicza do nowo powstałego obozu przeznaczonego dla polskich więźniów politycznych, który zlokalizowano w miejscowości, której nazwa nie mówiła jeszcze zbyt wiele. Plan stworzenia obozu przeznaczonego dla polskich więźniów politycznych został przedstawiony przez SS-Oberführera Arpada Wiganda już pod koniec 1939 roku. Ów SS-man wskazał również miejsce jego ewentualnej realizacji, jakim było Zasole, czyli peryferyjna dzielnica Oświęcimia. Na początku 1940 roku, mimo pewnych wątpliwości, wydano wstępną zgodę na powstanie obozu w tym miejscu. W kwietniu 1940 roku wyruszyła tam specjalna komisja pod przewodnictwem SS-Hauptsturmführera Rudolfa Hössa, której członkowie przygotowali specjalny raport, który następnie odczytał Heinrich Himmler i wydał ostateczne dyrektywy dla powstania obozu w tym miejscu, którego komendantem został przywołany przed chwilą Rudolf Höss. Jednym z ważniejszych zadań, jakie stanęły przed komendantem, było zorganizowanie odpowiedniego personelu. W jego skład weszło m.in. 15 SS-manów z kawaleryjskiego oddziału SS w Krakowie, a ponadto 30 niemieckich więźniów funkcyjnych, których 20 maja do Oświęcimia sprowadził 27-letni Gerard Palicz. Od samego początku pozycja Palicza w Auschwitz była wysoka. Jako Raportführer posiadał on ogromną władzę nad więźniami, względem których stosował rozmaite kary, zarządzane najczęściej podczas apelów i określane mianem sportu. Okrucieństwa z rąk Palicza doświadczył m.in. polski ksiądz, a późniejszy kardynał Adam Kozłowiecki, który pod datą 20 czerwca 1940 roku zanotował: najgorsze są tak zwane Hupfen, czyli żabki, to jest podskoki w przysiadzie. Po kilku takich podskokach cały człowiek jest zlany potem, serce wali jak opętane, mięśnie nóg odmawiają posłuszeństwa.
Oczywiście podskoki idą nam coraz gorzej, a wtedy Palicz z zielonymi, czyli więźniami kryminalnymi, walą nas drągami gdzie popadnie. Polak zapamiętał również, że podczas stosowania kar cielesnych Paliczowi niemal zawsze towarzyszył ironiczny uśmiech. Działalność Palicza nie ograniczała się rzecz jasna jedynie do stosowania kar, a samego SS-mana wdrożono w pewnym momencie w jeden z filarów działalności obozu Auschwitz, czyli przeprowadzania masowych egzekucji więźniów, z których pierwszą przeprowadzono 22 listopada 1940 roku. Więźniów rozstrzeliwano początkowo w żwirowiskach nieopodal obozu, jednakże ostatecznie przeznaczono na ten cel nowe miejsce, mianowicie powstałą jesienią 1941 roku tzw. Ścianę Śmierci, zlokalizowaną na dziedzińcu bloku 11. Pierwszą egzekucję w tym miejscu przeprowadzono 11 listopada 1941 roku. Data oczywiście nie powinna dziwić. Z jednej strony rocznica polskiej niepodległości, a z drugiej rocznica zakończonej klęską Niemców I wojny światowej. Data była więc idealna do tego, aby zapoczątkować zbrodniczy proceder. Wśród ofiar pierwszej egzekucji znalazło się 76 więźniów. Nagich skazańców skrępowano, a następnie rozstrzeliwano pojedynczo. Podczas egzekucji obecni byli komendant Rudolf Höss, Lagerführer Karl Fritsch oraz Gerhard Palicz. Ten ostatni odpowiadał za bezpośrednie wykonywanie egzekucji, czego świadkiem był m.in. Ludwik Banach, więzień oddelegowany do sprzątania bloku 11, ale również więźniowie, którym nakazano wynoszenie ciał, które następnie zostały skremowane w obozowym krematorium. Egzekucje na dziedzińcu prowadzono przez kolejne miesiące, a samo miejsce zaczęło być wprost utożsamiane z krwawym rzemiosłem Palicza, co w swoim słynnym raporcie podkreślił Witold Pilecki. Polak zapamiętał ponadto, że Palicz nigdy nikogo nie bił, urządzał za to wprost dantejskie sceny. Jak zapamiętał Pilecki, skazani w rzędzie stawali nago przy ścianie płaczu. On, Palicz, kolejno przykładał im małokalibrowy karabinek pod czaszkę z tyłu głowy i kończył im życie. Czasami do tego celu używał zwyczajnego bolca do zabijania bydła. Sprężynowy bolec wrzynał się w mózg, pod czaszkę i kończył życie. Ponadto Palicz wykazywał się szczególnym okrucieństwem względem młodych kobiet. Dziewczętom, co możemy odnaleźć w raporcie, kazał się Palicz rozbierać i biegać w koło po zamkniętym dziedzińcu. Stojąc w środku, wybierał długo, po czym mierzył, strzelał, zabijał. Kolejno wszystkie. Żadna nie wiedziała, która zginie zaraz, a która jeszcze pożyje chwilę. Więźniowie mieli wykręcone i skrępowane ręce. Mimo to dochodziło do sytuacji, w której okazywano pogardę SS-manom poprzez plucie im w twarz albo odśpiewywanie fragmentów polskiego hymnu. Jeden z więźniów, Jerzy Tomas, nawet rzucił się na Gerharda Palicza, chcąc odebrać mu karabinek. Za prowadzenie egzekucji na dziedzińcu bloku 11 SS-mani otrzymywali konkretne profity, takie jak dodatkowe 100 gram mięsa, pół litra wódki oraz 5 papierosów. Zaangażowanych w mordowanie było co najmniej kilkunastu SS-manów, m.in. Friedrich Stieglitz, Wilhelm Gehring, Kurt Müller, Ludwik Plage, Oswald Kaduk czy Wilhelm Boger. Historycy są jednak zgodni. To Gerhard Palicz wykonywał egzekucje najczęściej. Ostatnia egzekucja więźniów osadzonych w obozowym areszcie została przeprowadzona 18 października 1943 roku. Samą ścianę rozebrano 27 lutego kolejnego roku. Szacuje się, że w tym miejscu zamordowano nawet do 5000 osadzonych. Gerharda Palicza nie mogło również zabraknąć podczas jednego z najbardziej przełomowych wydarzeń, podczas którego na polecenie władz obozu, a pod nadzorem Lagerführera Karla Fritzscha przeprowadzono pierwsze mordowanie więźniów przy pomocy cyklonu B. Na miejsce przeprowadzenia tego eksperymentu wybrano podziemia bloku 11. To właśnie tam 3 września 1941 roku zgładzono około 600 jeńców sowieckich i około 250 polskich pacjentów szpitala psychiatrycznego. Chorych oraz jeńców stłoczono w podziemiach, do których wsypano granulki cyklonu B. Dyskusyjną pozostaje kwestia, czy uczyniono to przez otwory okienne, czy wprost przez otwarte drzwi do poszczególnych cel. Faktem pozostaje, że kolejnego dnia stwierdzono śmierć wszystkich więźniów, po czym otwarto okna i drzwi, wywietrzono pomieszczenia, a następnie nakazano specjalnie wyselekcjonowanym więźniom, aby wynieść ciała i zanieść je do obozowego krematorium. Jak zapamiętał jeden z wyznaczonych do tego zadania więźniów, Czesław Głowacki, widok był straszny. Widziałem te wszystkie trupy. W czasie gazowania wszyscy się pchali do drzwi, szukali powietrza, chwytali się za głowy, wyrywali sobie włosy. Widać było, że przechodzili straszne męczarnie. Poznać to można było po twarzach, zwłoki leżały jedne na drugich. Jedni drugich gryźli po rękach, nogach,
bo mieli je pogryzione. Widok był makabryczny. Ludobójcze obowiązki stały w absolutnej sprzeczności z wrażliwą pasją Gerarda Palicza, jaką była muzyka, której ten mógł słuchać dzięki powstałej na początku 1941 roku obozowej orkiestry. Funkcjonowanie orkiestry, a w zasadzie orkiestr na terenie KL Auschwitz może szokować. Wszak muzyka jako zjawisko wzniosłe i piękne stała w absolutnej sprzeczności ze zbrodniczym charakterem niemieckiej fabryki śmierci. I faktycznie, muzyka na terenie Auschwitz miała mieć przede wszystkim praktyczne zastosowanie, a mówiąc precyzyjnie, jej członkowie mieli wygrywać marsze podczas wyprowadzania do pracy komand robotniczych oraz ich powrotu. Dość szybko talent muzyków zaczęto jednak wykorzystywać na potrzeby obozowej załogi, a muzycy zaczęli ćwiczyć repertuar dalece różniący się od melodii marszowych. Gdy prowadzono próby, bardzo chętnie przysłuchiwał im się właśnie Palicz. Jak wspominał Adam Kopeciński, pianista i kompozytor. Palicz przychodził, stawał w drzwiach, opierał się o ich framugę i zapadał w zadumę. Stał nieraz długo, widocznie kochał muzykę. W dziwny sposób umiał w sobie godzić różne zamiłowania. Bano się go. Mówiono, że przychodził wybrać następnego kandydata na rozstrzał. Z kolei skrzypek Theodor Liese nie mógł nadziwić się emocjom, jakie wywoływała muzyka u Palicza. Wspominał on: gramy niedokończoną symfonię Schuberta, a on, czyli Palicz, stoi i ma łzy w oczach. Nie oznaczało to jednak zmiany w podejściu do tych konkretnych więźniów. Podczas koncertów dla załogi SS-mani słuchali uważnie granej muzyki, lecz patrząc na członków orkiestry, jak wspominał Franciszek Stryk, spoglądali na nas poprzez zmarszczone czoła, z wydętymi wargami i widoczną pogardą, tak jakby przyjmowali dar z rąk obdartusa i nędzarza. Na próżno zatem szukać relacji opisujących oklaskiwanie grających więźniów. Czasami zdarzało się, że byli oni obdarowywani papierosami albo dodatkowym jedzeniem. Czy robił to również Palicz? Biorąc pod uwagę jego pogardę względem więźniów, taka sytuacja wydaje się mało prawdopodobna. Kolejnym utrudnieniem w stworzeniu jednolitej biografii Palicza nastręcza obraz, jaki wyłania się z jego życia prywatnego. Jeśli chodzi o to szczególnie interesujące zagadnienie, to dysponujemy względem niego bardzo ciekawą relacją złożoną przez Helenę Kłysową, czyli Polkę zatrudnioną w domu SS-mana. Jej obecność w domu Palicza nie powinna dziwić. Młode Polki były zatrudniane w domach SS-manów, zajmowały się utrzymywaniem domu, gotowaniem, opieką nad dziećmi. Niektóre z nich, jak Helena Kłysowa, postanowiły podzielić się swoimi wspomnieniami po wojnie, dzięki czemu dysponujemy niezwykle interesującym materiałem źródłowym. Z relacji pozostawionej przez Kłysową wynika, że kontakty małżeńskie Paliczów prezentowały się wzorowo. Jak zapamiętała Polka, Paliczowie żyli spokojnie i kochali się, nie przyjmowali gości, nie urządzali libacji. Olbrzymim zaskoczeniem dla dziewczyny było poznanie prawdziwego oblicza SS-mana, które poznała za sprawą rozmów z więźniami. Wtedy dowiedziałam się, jakim postrachem w obozie jest Palicz. Nie mogłam w to uwierzyć. W domu był najlepszym człowiekiem, do mnie też odnosił się dobrze. Swoje dzieci kochał szalenie. Relacja Kłysowej dotyka zarazem jednego z najważniejszych epizodów w życiu Palicza, jakim była śmierć jego żony. Paliczowa zachorowała na tyfus, trafiła do szpitala i zmarła tam w listopadzie 1942 roku. Niewykluczone zresztą, że Paliczowa padła przypadkowo oczywiście ofiarą spisku podstępu więźniów, którzy podrzucili zainfekowane wszy Paliczowi. Pewnego dnia Kłysowa podczas opieki nad dziećmi usłyszała, że Palicz wrócił do domu, po czym błyskawicznie się rozpłakał. Przeczuwałam, że z Paliczową stało się coś złego, wspominała Polka. Palicz, gdy przyszedł na górę, zaczął tulić do siebie i całować dzieci, mówiąc, że nie mają już matki. Śmierć żony bardzo zmieniła Palicza i pchnęła go w objęcie alkoholu, który nie tylko radykalizował jego postępowanie względem więźniów, ale doprowadził go również do stanu, który bezpośrednio zagroził jego karierze. Jak wspominał cytowany wcześniej Rudolf Höss, Palicz utracił wszelkie hamulce, zaczął pić na potęgę i wciąż miał przygody z kobietami. Kobiety, głównie nadzorczynie, przewijały się stale przez jego mieszkanie. Jak się okazuje, w skład kochanek Palicza wchodziły nie tylko Niemki, ale również więźniarki, co zwróciło na niego czujne oko Gestapo. Od 1942 roku Palicz pełnił funkcję w Birkenau. Najpierw jako podoficer raportowy w obozie męskim, a od 1943 roku jako Schutzhaftlagerführer w obozie cygańskim. Palicz w dalszym ciągu mordował więźniów, ale wziął również udział w jednym z najbardziej zbrodniczych elementów funkcjonowania KL Auschwitz, czyli w ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. W
trakcie pełnionych obowiązków SS-man dopuszczał się gwałtów na więźniarkach, które ostatecznie sprowadziły na niego bardzo poważne oskarżenia z zakresu tzw. Rassenschande, czyli zhańbienia rasy. Ich skala musiała być duża. Nie udało się jej zatuszować, tak samo jak nie udało się ukryć nazwisk więźniarek podejrzewanych o kontakty z Paliczem. Według więźniów Tadeusza Joachimowskiego i Feliksa Amana jedną z kochanek SS-mana miała być pochodząca z Regii Vera Luka, którą inny świadek, SS-man Perry Broad, zapamiętał pod nazwiskiem Lukans. Z ową Żydówką, która staraniem SS-mana miała zostać nawet blokową bloku dziecięcego, Palicz został przyłapany w niedwuznacznej sytuacji przez przedstawicieli Politische Abteilung, czyli obozowego gestapo. Kochankowie mieli paść ofiarą jednego z niemieckich kryminalistów starszego obozu, którego z Werą łączył romans. Sam Palicz miał zostać aresztowany i osadzony w obozowym areszcie. Na temat upadku Rottenführera krąży jeszcze jedna historia związana ze zhańbieniem rasy, jakiej ten miał dokonać z słowacką Żydówką o nazwisku Katia Zinger, która w obozie pełniła funkcję szrajberki. Do naszych czasów zachowało się zdjęcie Kati, której sprawowana funkcja dawała niemałe przywileje. Nie tylko miała dużo większe szanse na przeżycie, ale również nie musiała golić głowy, a przez to mogła pielęgnować swoje blond włosy. Jak zapamiętała jedna z byłych więźniarek, Wanda Marosanyj, Zinger nosiła niebieski płaszcz z czarną bindą na rękawie, z wypisanym na niej niebieskimi literami napisem Raport Schreiberin. Mieszkała w świetnych warunkach, farbowała włosy. Dla przeciętnych więźniarek była wręcz egzotyczną postacią. Niespełna 20-letnia Katia, ze względu na pełnioną funkcję i niewątpliwie spory spryt, wypracowała sobie pewnego rodzaju szacunek, a może nawet sympatię kluczowych aufsejerek, takich jak Johanny Langefeld, Margot Drexler czy samej Marii Mandl. Owe sympatie, i należy to dobitnie podkreślić, Katia Zinger potrafiła wykorzystać na korzyść więźniarek. Potrafiła na przykład dopomóc w przydzieleniu funkcji blokowych tym kobietom, które były uczciwe. Potrafiła również tak podmienić nazwiska, aby do transportu, do gazowania oddelegowano osoby dawno już zmarłe, a tym samym uchronić od śmierci tych, którzy jeszcze żyli. Każda władza potrafi jednak zdemoralizować, a ta, którą posiadała Katia, była przecież całkiem spora. Co więcej, ta młoda dziewczyna potrafiła być hołubiona przez swoje przełożone oraz przedstawicieli załogi, w tym Gerarda Palicza. Niewykluczone zatem, że owa sytuacja spowodowała pewną zmianę charakteru Katii, której przebieg, której efekty dość dokładnie zapamiętała Stanisława Rachwał. W złożonej relacji podkreśliła ona, że wśród hierarchii władz obozowych ustanowionych przez Niemców z grona więźniarek najwyższe stanowisko zajmowała raport Schreiberka. Przez okres 2 lat pełniła tę funkcję licząca około 20 lat Żydówka, Słowaczka, Katia Zinger, typ wybitnie ujemny, której władza przewróciła zupełnie w głowie. Miała duży wpływ na Drexel, idącą na rękę tylko Żydówkom Słowaczkom. Sama Katia miała nawet podważać swoje żydowskie pochodzenie, a samą sprawą zajęło się Politische Abteilung, którego przedstawiciele udali się do rodzinnej miejscowości Katii na Słowacji, czyli Marikowej. Podobno sprawdzano, czy Katia nie została jedynie adoptowana przez żydowską rodzinę. Okazało się jednak, że nie mogło być o tym mowy, a Katia Zinger jest Żydówką, którą z Paliczem łączył już wtedy kontrowersyjny romans, o którym dowiedziały się odpowiednie organy. Dziewczyna utraciła swoją funkcję, została wywieziona do obozu w Stutthofie, gdzie miała zostać zamordowana, ale ponoć wykupiła się kosztownościami zgromadzonymi w Auschwitz. Trudno jednak potwierdzić, ile prawdy jest w historii złożonej po wojnie przez współwięźniarki. Musimy pamiętać o tym, że owa historia jest tak sensacyjna, że mogła zostać ubarwiona. Faktem pozostaje jednak, że Katia Zinger przeżyła wojnę, lecz o historiach wojennych opowiadać nie chciała. Za popełnione nadużycia nie tylko kontakty z więźniarkami, ale również grabież mienia pomordowanych Palicza aresztowano i osadzono w tak dobrze znanych mu piwnicach bloku 11. Zarzuty, jakie można było postawić Paliczowi, potrafiły zakończyć karierę poważniejszych osobistości niż 30-letni Rottenführer. W tym czasie w zachowaniu Palicza doszło do radykalnej zmiany, co potwierdzają niektórzy świadkowie. Miejmy jednak świadomość tego, że wynikała ona raczej z pragmatyzmu, może z chęci odwetu, na pewno nie ze skruchy. Tak czy inaczej, w zgodzie z relacją Aleksandra Góreckiego, Gerard Palicz napisał list do jednego z członków organizacji podziemnej, kolegi Świerczyny. Pokazał mi on ten list i czytał. Palicz bił się w nim w piersi, przepraszał Polaków i pisał: proszę Boga, żeby pozwolił mi wyjść z bunkra, żebym mógł odpłacić przede wszystkim Hysowi, bo Hys był tym, który mnie zmuszał do tych rzeczy i który częstokroć wbrew zarządzeniom, jak pisał w tym swoim liście, żądał coraz więcej ofiar. Dalej Palicz prosił o chleb u więźniów, prosił o pomoc, żeby mógł przetrwać bunkier.
Ostatecznie władze obozu, ze względu na gorliwość, z jaką Gerard Palić przez wiele miesięcy wykonywał swoje obowiązki, postanowiły go uchronić przed tym najgorszym losem i wysłać do odległego Brna, gdzie objął funkcję kierownika tamtejszego podobozu. Ów podobóz znajdował się w gmachu Akademii Technicznej SS i Policji w Brnie, czyli na terenie protektoratu Czech i Moraw. Pierwszy transport więźniów trafił tam w październiku 1943 roku. W skład obowiązków więźniów wchodziły prace budowlane, prace w kuźni i ślusarni oraz kopanie fundamentów pod obiekty gospodarcze. Nie trzeba było długo czekać na to, aby Palić ponownie naraził się swoim przełożonym. Prawdopodobnie znowu doszło do jakichś niejasnych kontaktów miłosnych, a przede wszystkim Palić znowu zaangażował się w grabież mienia pomordowanych więźniów. Tym razem zastosowanie taryfy ulgowej było niemożliwe. SS-mana postawiono przed sądem SS, z której to formacji Palicza wydalono 1 czerwca 1944 roku, a następnie osadzono go w obozie karnym Danzig-Mackau. Stamtąd wysłano go na front, a mówiąc precyzyjnie na Węgry, gdzie prawdopodobnie zginął 7 grudnia 1944 roku podczas bitwy o Budapeszt. W takich oto, zdecydowanie niejasnych okolicznościach zginął SS-man, który decydował o życiu i śmierci tysięcy więźniów Auschwitz. SS-man, w którego biografii jest sporo niejasności. Z jednej strony kat tysięcy więźniów lubujący się w cierpieniu swoich ofiar, a z drugiej meloman, niewątpliwie zdolny do większych uczuć, czego przykładem były relacje z przedwcześnie zmarłą żoną oraz dziećmi. Gerard Palić był zbrodniarzem zasługującym na absolutne potępienie. Był jednak również człowiekiem, w którego biografii było sporo różnych kontrowersji, sporo różnych niejasności, które dobitnie pokazują nam, że historia nigdy nie jest czarno-biała. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Urszulę Babiuch, Kamilę Lenarcik oraz Ewę Ogrodnik, a ponadto panów Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Tomasza Sadurskiego, Piotra Borkiewicza, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Huberta Kędziorka, Miłosza Machaja, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Kamila Kubowa, Pawła Łabno, Rudolfa Miczkę oraz Michaela Fendricha. Pozdrawiamy również patronów Schnewitchen, Ezio Auditore da Firenze i Pawła Pawełkowicza. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.